Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Szok. Inflacja w USA zaczyna spadać. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Szok. Inflacja w USA zaczyna spadać. Nagrywam ten materiał 30 minut po danych o inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych i rynek musi je zdyskontować i będzie musiał je dyskontować podczas sesji amerykańskiej, podczas sesji na Wall Street, ale my przyjrzyjmy się, co one nam rzeczywiście mówią. Pierwszy wykres oczywiście sygnalizuje nam, że inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczyna spadać. Drugi wykres bardzo wyraźnie pokazuje nam i potwierdza tezę o tym, że inflacja jest teraz importowana, jest zewnętrzna i pochodzi od czynników podażowych, więc ten wykres, który teraz jest w tle, pokazuje, że jeżeli tylko zaczęła spadać ropa naftowa, a ona na przestrzeni ostatniego miesiąca spadła o co najmniej 15%, to automatycznie przenosi się to na spadek inflacji, na spadek tempa wzrostu inflacji w Stanach Zjednoczonych, więc wniosek jest taki: jeżeli w następnych tygodniach, w następnych miesiącach ropa naftowa zacznie dalej kontynuować tendencję spadkową, jeżeli do tego dołączy cena gazu ziemnego, to inflacja na całym świecie zacznie wyraźnie spadać, będzie wyraźnie spowalniać i będziemy świadkami mocnego hamowania tempa wzrostu cen na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych przez Europę aż po Azję. I to jest ten czynnik, który może w najbliższym czasie wyraźnie osłabić dynamikę przyrostu presji inflacyjnej. I oczywiście ropa naftowa to jest ten czynnik, jak ja to nazywam, wskaźnik wyprzedzający inflację. Obserwujmy ropę naftową w czasie na bieżąco i jesteśmy w stanie obserwować, jak zachowują się oczekiwania inflacyjne w skali globalnej, a ukształtowanie się na ropie naftowej formacji półrocznej szczytowej zachęca do tego, żeby naprawdę wieścić w średnim terminie kontynuację tej deinflacyjnej presji na to, żeby w najbliższym czasie oczekiwać jeszcze bardziej gwałtownego spadku inflacji. Wykres długoterminowy inflacji pokazuje, że spada prawdopodobieństwo, że inflacja w Stanach Zjednoczonych sięgnie poziomu 10% w swoim piku i że jesteśmy bardzo blisko naprawdę tego, żeby nawet inflacja CPI tworzyła swoje apogeum, swoje ekstremum. Dlaczego użycie słowa szok jest ważne? Ponieważ widzimy teraz na wykresie, że te dane były dokładnie takie jak skrajnie optymistyczne prognozy i zabrakło naprawdę niewiele, żeby pokonać skrajnie optymistyczne prognozy, więc moim zdaniem rynek będzie musiał się do tego dostosować i na to zareagować. Nawet kiedy zobaczymy, jak zachowała się inflacja CPI bez cen żywności i energii, ta korowa inflacja, to także mamy tutaj pozytywne zaskoczenie. Inflacja nie wzrosła, poziom 5,9 w lipcu został utrzymany z czerwca, 5,9 było także obserwowane w poprzednim miesiącu, czyli i core inflacja ma szansę na to, żeby w najbliższym czasie zacząć znowu zawracać w dół i kontynuować tendencję do spadku, więc to jest kolejna dobra informacja i prawdopodobnie będziemy świadkami wkrótce reakcji rynkowej, ponieważ rynek będzie musiał to zdyskontować, bo wcześniej to nie było uwzględnione w cenach, a dane są zaskoczeniem i użycie słowa szok jest jak najbardziej uzasadnione. Inflacja w USA zaczyna spadać, to bardzo dobitnie widać. A gdy rozłożymy inflację na komponenty, tutaj widzimy komponent żywności, komponent energetyki, jak zachowują się inflacje cen usług i cen dóbr trwałych z wyłączeniem ceny żywności i energii, to widzimy tutaj bardzo wyraźnie, że tutaj komponent związany z łamaniem łańcuchów dostaw jest dobitnie, bardzo dobrze eksponowany i oczywiście mamy także tutaj do czynienia z wielkim wpływem cen energii, co potwierdza, że inflacja ma teraz charakter podażowy, jest zewnętrzna i jest po prostu importowana i ten wykres warto sobie zapamiętać. Jakie są prognozy na kolejne miesiące? I ten następny wykres dość wyraźnie to pokazuje, że uczestnicy rynku, którzy zostali zbadani przez Bloomberga, sygnalizują nam tutaj, że im bliżej końca roku, im bliżej przełomu tego roku inflacja powinna bardziej spadać, a na początku 2023 powinniśmy już być świadkami naprawdę dynamicznego spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych. Poznaliśmy także dzisiaj o inflację w Niemczech i ona okazała się być
taka sama jak zakładały prognozy. Tutaj naprawdę niewiele się zmieniło. Niemcy jednak cierpią z powodu tego, że oczywiście ceny prądu bardzo wyraźnie rosną. To jest oczywiście związane z tym, co się dzieje w polityce niemieckiej. Natomiast pozytywną informacją, która może działać także na korzyść tego, że w przyszłości oczekiwania inflacyjne będą spadać, jest oczywiście zachowanie cen żywności, tego wskaźnika indeksu bloombergowego dotyczącego cen żywności, które wyraźnie się cofnęły z poziomów maksimów sprzed 2 miesięcy. Spadek o ponad 20% stał się faktem. Tutaj bezsa na cenach żywności w ujęciu światowym trwa i zobaczymy, co teraz w Europie się stanie, jak już plony zostaną zebrane i czy tutaj tendencja ku temu, żeby dalej sprzedawać artykuły rolne, tutaj produkty typu soft commodities, będzie ta presja kontynuowana i jeżeli tak się stanie, to oczywiście nastąpi jeszcze większa presja na to, żeby oczekiwania inflacyjne spadały. I jak rynek pieniężny teraz reaguje? To już przechodzimy do reakcji rynkowych. Przede wszystkim rynek pieniężny i widzimy tutaj, że pół godziny po danych makroekonomicznych o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych grudzień 2022 jest wskazywany na implikowanej stopie procentowej na poziomie 3,44. To pokazuje, że na przestrzeni ostatnich godzin po danych spadło oczekiwanie co do podwyżek stóp procentowych o około 10, 12, 13 punktów bazowych. Zobaczymy podczas sesji amerykańskiej, jak dalej będą się zachowały stawki na rynku pieniężnym, natomiast dane ewidentnie będą sprzyjały temu, żeby zmniejszyło się oczekiwanie co do dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Następny wykres pokazuje, jak zachowuje się teraz w momencie tworzenia tego wpisu krzywa dochodowości w Stanach Zjednoczonych względem tych poziomów z wczoraj. I mamy także tutaj wyraźne obniżenie całej krzywej o około 10-15 punktów bazowych, więc zmniejsza się oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a reakcja amerykańskich obligacji, te 30 minut po danych makroekonomicznych pokazuje, że rentowności wyraźnie spadają nawet pod poziom 2,70. Spadki powyżej 10 punktów bazowych mają miejsce, czyli wygląda na to, że amerykańskie obligacje wracają do trendu spadku rentowności, czyli wzrostu cen, a na wykresie cen tutaj z platformy Xstation widzimy, że wracamy nad linię szyi odwróconej formacji RGR, a to zachęca do tego, żeby wieścić naprawdę średnioterminowe dalsze wzrosty cen amerykańskich obligacji, czyli spadek rentowności tych papierów dłużnych. Podobnie zachowują się niemieckie obligacje. Spadki o 10 punktów bazowych stają się faktem i prawdopodobnie także tutaj nawrót do tendencji spadkowej rentowności będzie miał miejsce, a to jeszcze raz przypominam, oznacza, że rynek oczekuje, że podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie będą aż tak duże, jak zakładano jeszcze parę godzin temu. I na rynku amerykańskiego dolara także mamy ruch. W momencie tworzenia tego wpisu już atakujemy potężny poziom 1,0350. To jest opór, gdzie przebiega kilka ważnych poziomów technicznych, ale najważniejsze dla nas jest to, że amerykański dolar reaguje klasycznie, tak jak opisywałem dzisiaj rano. Mamy do czynienia z wybiciem z kilkutygodniowej konsolidacji. Rynek sygnalizuje, że ma ochotę dalej osłabiać amerykańskiego dolara, że ma nawet ochotę na short squeeze, czyli wyciskanie długich pozycji w amerykańskiej walucie, a to moim zdaniem zwiększa szansę, że zostanie pokonany poziom 1,0350 i oczywiście to wtedy dałoby paliwo do naprawdę mocnej przeceny amerykańskiego dolara, a jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, to prawdopodobnie także wszystkie inne klasy aktywów, które są ściśle powiązane z zachowaniem amerykańskiego dolara, zaczną się osłabiać albo zaczną bardzo dynamicznie kontynuować ruchy, które wcześniej były obserwowane. Więc to jest dobra informacja dla na przykład rynków akcji i dobra informacja dla rynków takich jak rynek polskiego złotego. Spadki rentowności, wyprzedaż amerykańskiego dolara to oznacza także, że rośnie silnie prawdopodobieństwo mocnych spadków par związanych z jenem. Para dolar do jena ma tutaj teraz potencjał ku naprawdę bardzo mocnej tendencji spadkowej, do nawrotu do spadków, do przetestowania ostatnich minimów i ich nawet pogłębienia tej tendencji spadkowej i oczywiście te sygnały, które teraz obserwujemy, zwiększają prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie będą łamane te ostatnie minima.
Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach także zwiększa się prawdopodobieństwo, że nie będzie już więcej ruchów Bank of Japan w sprawie polityki monetarnej i to jest pewnego rodzaju negatywna informacja dla jena japońskiego. Na rynku surowcowym w tym wypadku obserwujmy zachowanie oczywiście ropy naftowej. Na razie ona cały czas testuje poziom $90. Dzisiejsza sesja w Stanach Zjednoczonych pozwoli nam ocenić, czy też te dane o inflacji będą zachęcały do tego, żeby jednak dalej ropa naftowa spadała. Im dłużej utrzymujemy się poniżej poziomu $93, tym większa szansa na to, że coraz większe ilości kapitałów będą otwierały krótkie pozycje, licząc na spadek w okolice $65–75. Jeżeli jesteśmy przy ropie naftowej, zobaczmy, jak teraz OPEC Plus generuje swoją podaż ropy naftowej. Ten wykres dość dobitnie to pokazuje. I jeżeli jesteśmy przy oczywiście surowca, warto obserwować zachowanie ceny złota, która w momencie tworzenia tego wpisu wychodzi znowu nad poziom $1800 i jeżeli dzisiejsza sesja zakończy się nad tym poziomem, to wtedy oczywiście dojdzie do wybicia górą z tego kilkumiesięcznego kanału spadkowego, który widzimy teraz na wykresie, a to zwiększy szanse na to, żeby cena złota zaczęła bardzo mocno kontynuować tendencję wzrostową, której dynamika może być duża. Więc $1800 jest teraz kluczowym poziomem, zwłaszcza na zamknięciu dzisiejszej sesji w Stanach Zjednoczonych. Popyt na ryzyko po danych makroekonomicznych widać na rynku Bitcoina. Bitcoin wraca do tendencji wzrostowej, a to cieszy popyt na ryzyko, ponieważ jeszcze raz przypomnę dane, które pokazały, że inflacja osiąga swoje apogeum, zaczyna spadać, zwiększa szanse na to, że nie będzie większych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc w modelach dochodowych wycen spółek zwiększa to presję na to, żeby były one podwyższane, czyli żeby indeksy giełdowe rosły i to właśnie teraz obserwujemy. Jeżeli dzisiaj indeks S&P na Wall Street zakończy dzień nad poziomem 4200 punktów, to oczywiście scenariusze zakładające ruch o kolejne 160 punktów, okolice 4350 będą jak najbardziej prawdopodobne i staną się scenariuszem bazowym, a w przypadku DAX-a scenariusze zakładające atak na 14 000 punktów. Myślę, że to jest już scenariusz bazowy na kolejne dni. I rynki emerging markets, w tym wypadku reprezentowane przez rynek złotego, pokazują nam, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że zachowanie euro-dolara przyniesie nam presję na kupno rynków emerging markets, w tym wypadku złotego. Euro-złoty przełamie poziom 4,68 na zamknięciu. Dolar złoty już dynamicznie spadł poniżej poziomu 4,58. Jeżeli dojdzie do zbieżności sygnałowej, to powstaną naprawdę potężne wskazania na rzecz tego, że złoty zacznie się umacniać i będziemy świadkami umacnienia krajowej polskiej waluty, rozpoczęcia następnej fali aprecjacji. Nie tylko złotego, ale także wszystkich innych walut emerging markets. Główna presja oczywiście kapitału będzie na rzecz polskich obligacji. W tym wypadku spodziewam się ataku na poziom 5% rentowności w perspektywie następnych dni, być może kilku tygodni. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Polskie aktywa są niezwykle interesujące, charakteryzują się maksymalnym stosunkiem wstępnego ryzyka do potencjalnego zysku, więc tutaj potencjał do tego, żeby te rentowności polskich 10-latek spadły w rejonie 5%, oceniam bardzo, bardzo wysoko i bardzo na duży procent prawdopodobieństwa. Jeżeli zobaczymy na całą krzywą dochodowości, to na razie jeszcze nie ma tutaj przełożenia, ale myślę, że podczas sesji amerykańskiej zobaczymy, jak bardzo presja na polskie aktywa, w tym wypadku na całą polską krzywą, wystąpi. Będzie podobna do tej, którą obserwujemy teraz na amerykańskich aktywach, a rynki akcyjne polskie, czyli indeks WIG20, ma naprawdę szansę wrócić nad poziom 1700. Jeżeli tak się stanie, to także wzrośnie prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe w Warszawie zaczną kolejną fazę tendencji wzrostowej, jakąś letnią falę wzrostową zaliczy także Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam oczywiście do subskrybowania i dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku w Europie. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.